Krzysztof Piątek, prosto z Polski. Krzysztof Piątek, prosto z Milanu. Krzysztof Piątek, prosto z Milanu. Słuchajcie, jesteśmy w Mediolanie, mieście bogatym, pięknym, mieście, w którym chciałby mieszkać każdy piłkarz grający we Włoszech. A zwłaszcza kobieta tego piłkarza. A zwłaszcza kobieta, a uda się to na razie z Poliaków tylko Krzysztofowi Piątkowi. I będzie w stanie przebić osiągnięcia innych słynnych Polaków grających w Milanie, a więc Na przykład Przemka Bargiela. Przemka Bargiela, Michała Miśkiewicza, Bartka Salomona, także przejdzie do historii. Pierwszy sklep, jaki napotkaliśmy. I co jest na wystawie? Koszulka Mauro Icardiego, a obok Krzysztof Piątek. Odeszliśmy kawałek od Duomo, no i czas się zaopatrzyć w koszulki Milanu z nazwiskiem Piątek, prawda? Krzysztof Piątek kosztował 35 milionów euro, więc trzeba ten transfer zacząć spłacać. No. Możemy troszeczkę Naszego Milanowi, kieszonkowego. prawda? Wystawione są dzisiaj 3 koszulki Romagnoliego, dobry kolega Wojtka Szczęsnego z czasów gry w Romie, pakety i oczywiście bombera z Polski, Krzysztofa Piątka. Krzysztof Piątek jest w bardzo dziwnej pozycji tutaj wystawiony w sklepie. Metafora może być taka, że on albo po prostu ma wywalone na wiele rzeczy, albo świetnie gra tyłem do bramki. Dlatego jest pokazany tutaj tyłem do bramki. On bierze rywala na plecy po prostu, wiesz, teraz. On bierze rywala na plecy. Za chwilę się z nim odwróci. Teraz mam dylemat, czy kupić koszulkę Çalhanoğlu czy Piątka. Stare koszulki nas interesują. Starą koszulkę Piątka chciałem sobie kupić. Z Genui, ale nie ma. Jako że jestem kibicem Milanu od 2 dni, postanowiłem sobie kupić oldschoolową koszulkę. Thiago Motti. Masz, kup sobie. Nasz budżet na wyjazd, masz, kup sobie. Dzięki. Słuchajcie, jesteśmy w sklepie Milanu i tutaj jest taka, powiedziałbym, dark side odkryty. Gonzalo Higuaín. Jeszcze istnieje. Paolo Maldini. On będzie dzisiaj grał w pierwszym składzie. Z tego co widzę. Nie wiedziałem, że jeszcze gra. Szukamy koszulki Piony, bo to nie jest takie łatwe. XL-eczka to nie. Piona gra w Elce. Na przykład Gonzalo Higuaín grał w SC, prawda? No bo on był szczupły. Jesteśmy w sektorze kibiców Interu, ale mamy jaja, dlatego ja mam ze sobą koszulkę Krzysztofa Piątka, a ty Juventusu. Ale kibice Interu są na mnie straszni. Zestaw kibicowski już mamy, powoli będziemy się udawać chyba na San Siro, co? I tam popytamy jeszcze kibiców, jak wspominają Michała Miśkiewicza przede wszystkim. Andiamo. Andiamo, si. W Mediolanie spotkaliśmy człowieka, tego poznajecie, bo jutro ten gość wychodzi na San Siro. Żebyś sobie nie pomylił, do której dziewiątki dojść. Wprawdzie tamta jest 19, ale wiesz. A to jest człowiek, który ma patent na Donnarumę, także jestem spokojny. Gigiemu Donnarumie strzelał w meczu Włochy-Polska, który miał miejsce w Bolonii, i w meczu Napoli-Milan. Zaczęło się Empoli-Milan. A, jeszcze Empoli-Milan. Myślę, że któryś z nas jutro strzeli brameczkę. Który z was, to znaczy z których was? Ja, Jarek. Krzyśkowi życzymy wszystkiego najlepszego, ale no niestety od następnych 2 meczów. Dokładnie, od następnych meczów. It looks so gorgeous. Oh my god. Jesteśmy w Mediolanie. First time. Jednak szybko zareagowano tutaj. W nielegalnym obiegu również jest Krzysztof Piątek, ale bez polskich znaków. Milione to będzie dzisiaj w tym meczu milione. One nie istnieje, no, 65 to musi minuta i Piony ten moment wpuścić, napiony, nie ma bombek, możliwości. bombek. Nie ma wyjścia, musi. Jak nie, to znaczy, że antypolak. No, to mamy to. Janusze z Polski na meczu w Mediolanie mogą być wreszcie zadowoleni. Piona, daj koszulkę! Scenariusz nam się sypnął, bo Milik miał strzelić, Piątek miał strzelić. I Zieliński. No niestety, typowy kalczy, ale Zielek dla mnie obok Koulibaly'ego Il chyba Migliore? najlepszy. Chyba Il najlepszy. Migliore. W każdym razie wczoraj był, wiesz, złoty dotyk, więc jutro dotkniemy Pionę. I może strzeli przestanie strzelać. z Napoli w środę. Krzysztof Piątek był 6 razy na okładce La Gazzetta dello Sport, największego dziennika we Włoszech od 18 stycznia
A wielu Polaków, którzy grali tu przez lata, to ani raz się nie załapali. Absolutny rekord. Lekka soda, czy nie? Nie, stąpamy po ziemi. Jak ty odchodziłeś do Genoi, chyba miałeś 12 tysięcy followersów? Nie, Mniej? 4,5. 4,5 jak odchodziłeś z Krakowi do Genoi? 4,5, A dzisiaj masz prawie 500 000. Ty masz dopiero początek tej drogi, w której ta sława jest, a potem ta sława też może zacząć męczyć, z czego sobie pewnie musisz zdawać sprawę. No na pewno zdaję sobie z tego sprawę, ale takie życie, no naszczelałem tych bramek trochę seria, sam sobie nałożyłem tej presji takiej. Wyjeżdżałem na testy medyczne, no to paparazzi przed moim domem stało gdzieś, nie czułem się komfortowo w tym, bo to jest nowa rzeczywistość moja, ale trzeba do tego przywyknąć, na pewno tak jak mówiłem też nie zmieniam się, jestem taką samą osobą jaką byłem, staram się być taką samą osobą i tak samo pracować. Ale to się wiąże też z przyjemnymi rzeczami, bo byliśmy świadkami sceny, która się wydarzyła tutaj 20 minut temu. Clarence Seedorf, absolutna legenda Milanu, poznała Krzysztofa Piątka i chciała sobie z nim strzelić fotkę i przybić piątkę. To jest niewyobrażalne pewnie dla Ciebie kilka jeszcze miesięcy temu. To jest niesamowite, że tacy ludzie normalnie mnie rozpoznają, gdzieś tam chcą zamienić słowo, tak jak przed meczem też Szewczenko w szatni. No ale śmieszne jest to też, że po transferze, po podpisaniu kontraktu z Milanem dostałem wiadomość właśnie od Moraty. Napisał mi, że śledzi mnie od jakiegoś czasu, że fajnie to wygląda, że życzy powodzenia w następnej drodze i że wszystkiego dobrego, także to też jest niesamowite. Nie było tego w Polsce, czyli to musiało być przygotowane. Wiesz, ci powiem, Konkretnie. że właśnie to nie było przygotowane. Nie? Spontanicznie? Nic. Co, tak po prostu? Przysięgam Ci, jak teraz Naprawdę? siedzę tutaj, że jak strzeliłem tą drugą bramkę, a gdzieś pojechałem na kolanach, Bo na kolanach zawsze jechałeś. tak. I gdzieś te pistolety mi się złożyły, strzały, nie wiem, wyszło jak wyszło, ale gdzieś się dobrze przyjęło i gdzieś później to też kontynuowałem, gdzieś mi takiego talizmanu czy szczęścia przyniosło, bo ta seria później była niesamowita. ten ruch już był... Tak, już lepiej później dopracowany. ludzie we Włoszech zwariowali na tym My punkcie. byliśmy z Łukaszem na imprezie w Warszawie na Mazowieckiej w jednym z klubów i od razu Włosi z Erasmusa przyszli, usłyszeli, że jesteśmy z Polski piątek. Tak, i cały czas, i przez wiesz, całą imprezę do nas Nie, podchodzili to i jest tylko... właśnie niesamowite, że później to nawet jak chyba Sampdoria grała z Romą na Stadio Olimpico, to chłopa w koszulce Sampdorii przy wyjściu zawodników zrobił też to, także szaleństwo, typowe szaleństwo. Bo czasem jest tak, że nad tymi cieszynkami, wiem to z wielu źródeł, to myśli tam sztab ludzi, nie? Co by tu można wymyślić, bo dzisiaj trzeba być troszkę oryginalnym, żeby się wyróżnić, tak? Trzeba jest, zrobić, tak jest. jak to robi Lingard. Teraz jest zdjęcie, czy Arnie Williamson, on je zupę chyba, pokazuje, że jest głodny kolejnych goli. Wszyscy robią to, a ja nie krzyżuję rąk, Okej, tylko daję tak. okej. Jedna na górze, druga, Czy prawa na górze? ta obojętnie, czy prawa, czy lewa, bardziej I? prawa. Bardziej prawa. I lecimy, nie? Lecimy, opalamy. Fajerwerka na Palamy ostro. fajerwerek. Czyli nie krzyżujemy, bo krzyżuje to wiadomo ten W Bayernie gra, jak on się na... Lewandowski. A ten z dziewiątką na plecach? Ten z dziewiątką. Ten sam, kojarzysz Też go? chciałem Nie, tą dziewiątkę, wiesz? Miałeś na pewno jakiegoś gościa, którego plakat był w pokoju i o którym myślałeś, będę jak on. I to nie był Władysław Piątek. Nie, tato, nie. A był napastnikiem Nota? Nie, środkowym pomocnikiem, szóstką taką Takiego widzę. hardą, hardą. rozegrania? Tak. Wsadzał głowę tam niektórzy, gdzie nogi nie wsadzają. Pierwszą jaką koszulkę miałem, to miałem Realu Ronaldo, Luis Nazario de Lima. Fenomen. Fenomen. Plakaty były właśnie Cristiano Ronaldo z Manchester United i Thierry'ego Henry'ego z Arsenalu. W Krakowie miałeś ksywkę jednak Chlewy. To nie było bardziej gdzieś tam przez charakterystykę, ale przez legendarny wywiad trenera Probierza i Nostradamusa? było śmiesznie w szatni, ale ja do tego podchodziłem ze spokojem, nie przejmowałem się. Bo te karne podobnie też wykonywałeś, prawda? W Krakowie jeszcze. To było połączenie Simona Tak, Dzadzy tak. z Robertem Lewandowskim. Gdzieś właśnie widziałem, że Robert to gdzieś doskonale robi, a tak naprawdę jak to wyszkolisz sobie i gdzieś ta psychika, ten spokój będzie przy tych karnych, to praktycznie możesz mieć 100% skuteczność. Też pracujesz nad rzutami wolnymi. Staram się zostawiać po treningach, bo ten napastnik musi z każdej z pozycji, z każdego tam stałego fragmentu gry te bramki zdobywać i szukać. Gdzieś na razie wychodzi mi to średnio. Największy postęp zrobiłeś w aspekcie właśnie techniki strzału ogólnie i w aspekcie motorycznym. Te parametry fizyczne podniosłem w niesamowitym stopniu pod względem wytrzymałości, gdzieś tam nawet szybkości. A z tym strzałem jak jest, bo ja na przykład po meczu z Frosinone, jak graliście, rozmawiałem z Bartkiem Salamonem, mówi, tak nie przyglądałem się Pionie wcześniej, no jakby tak wiesz, nie oglądałem polskiej ekstraklasy, ale mówi, strzał ma niesamowity, w sensie, że był pod wrażeniem. I ostatnio byliśmy u Bartka Kapuski i mówi tak, wkładę to on ma. To miałem to zawsze taką gdzieś tam wkładkę, ale gdzieś
Ten teraz, mi się wydaje, w tych ostatnim półtora roku poprawiałem ten taki sytuacyjny strzał na 2 kontakty gdzieś. Teraz mam taką dużo większą powtarzalność. Ale trenujesz to? Tak, tak. Ale czyli masz jakieś takie swoje ćwiczenia na treningu, czy po prostu w grze wewnętrznej sobie myślisz, że... W grze wewnętrznej gdzieś bardziej, ale też zostaję po treningach, żeby wkładać i mam takie tam swoje tajniki, jak układam stopę, bo jak popatrzymy na te ostatnie bramki w Serie A, no to praktycznie są podobne. To chyba jest podjara. Trafić, kurczę, do takiego klubu. Ja jak podpisywałem ten kontrakt, to miałem normalne uczucie, następny krok i, Trzeba się rozwijać. i tak, i pracujemy dalej, zobaczymy, ale jak już wjechałem w ten klub, zobaczyłem jak to wszystko wygląda, te Milanello zrobiło na mnie ogromne wrażenie, to no jest lekka podjara, nie ma co gadać. Włosi w ogóle kochają piłkę, nie? To jest niesamowity kraj pod tym, to się wszyscy interesują calcio. Nagraliśmy wczoraj taką scenę, jak przygotowujesz się już do wejścia. Już jesteś przebrany, już jesteś przy linii i speaker wtedy. Ruszył. Wiesz co, to jest Czujesz to najlepsze? wtedy, czy nie? Nie, właśnie to Właśnie jest nie? najlepsze, że jestem za bardzo skupiony i nawet nie pamiętam tego w ogóle To ryku. zobaczysz u nas w materiale. Pamiętam ten ryk, jak byłem w tunelu. Aha. Przed meczem, jak wywoływał składy. Con numero 18, Riccardo Montolivo. E per la prima volta a San Siro, con il numero 19, Krzysztof! Ja przed meczem mam tak, że jak gram w pierwszym składzie, to nie wychodzę na murawę przed rozgrzewką. Nie wychodzę na stadion. Rytuałek. Tak, taki rytuałek Okej. śmieszny. Ale jak gdzieś tam siedzę na ławce, to idę sobie zobaczyć na luzie, tak podchodzę na luzie do tego wszystkiego. I miałem słuchawki na uszach i było tak, że wszyscy zawodnicy, którzy byli rezerwowi, zobaczyli murawę i poszli na ławkę rezerwowych. I złożyło się na to, że byłem sam na płycie, wchodziłem sam na płytę. I słyszę huk. Ściągam słuchawki i wszyscy "Uuuu". I wiecie, i zobaczyłem, że cały stadion ten wokół zaczął klaskać, no to podniosłem ręce, też zacząłem klaskać. To jeszcze wtedy wrzawa się podniosła. ta wrzawa jeszcze się podniosła i to na pewno niesamowite uczucie było, bo tak jak kibice mnie przywitali Milanu, nowego zawodnika, jeszcze nic nie zrobił dla klubu, to na pewno A niesamowite. wiesz, co musisz zrobić, żeby byli zadowoleni? Bo my wczoraj troszeczkę tam wybadaliśmy temat. Adesso Piontek. Last forward that we have, Higuain, Torres. Mierda. He's new Pippo Inzaghi or new Andrei Shevchenko or what? No, because Inzaghi. The people is unico. I think it's best to have someone who is motivated and who wants to win and to score for AC Milan. And Higuain. How many goals he should score till the end of the season To satisfy you. to satisfy you? 9. Well, I think since it's his first year in this league and in a big team, I think that if he gets to 10, it's good. 10 jakbym strzelił, to miał 23 w Serie A, No, to już w dużo. debiutanckim sezonie. Powiem Ci, jakbyś przestał trochę strzelać grubo, i jakbyś spróbował wyciągnąć kogokolwiek w Polsce, kto by powiedział, że będziesz miał po pierwszym sezonie 13 goli w Serie A, to nie wiem, czy znajdziesz kogoś takiego. Bo ja wiem, że Michał Probierz przewidział Ci niejaką karierę i tak dalej, ale wszystko za szybko, co? no, że chyba dla Ciebie też. Tak naprawdę chyba nie ma nikogo. 7 miesięcy temu grałem na stadionie przy Kałuży. No tak. 2000 osób, a po Teraz 7 wychodzisz na miesiącach... San Siro nabite, kurczę, Tak. ludźmi, Jak przychodziłem na pierwszy trening, po pierwszym treningu, właśnie siedzieliśmy w domu i mówię, nie no, jak strzelę w tym pierwszym sezonie 12 bramek, to będę mega zadowolony. Czyli Ty już masz ten fajram, nie? Nie, ale wiecie, apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak? Ja zawsze podchodzę do piłki nożnej, że muszę ciężko pracować, każdy dzień, każdy trening i później mi wszystko to odda, także ja nie patrzę, czy presja, czy wychodzę na San Siro, czy na Krakowie, czy w reprezentacji Polski. Chcę pokazać się z jak najlepszej strony, bo codziennie na to pracuję, tak? Ale jesteś takim zawodnikiem bez układu troszeczkę, że nie ma dla Ciebie znaczenia? Wiecie czy co, jak właśnie dużo ludzi mi po tym debiucie, zarąbisty debiut, fajnie wszedłeś. No żeby nie być gołosłownym, Il La Migliore. Gazzetta dzisiaj La Gazzetta Il pisze, Migliore. że jesteś il migliore, nie? Że jesteś gościem, który w 20 minut zrobił więcej niż w rundzie zrobił Gonzalo Higuain. Chodzi o to, że wszyscy wow, że ta atmosfera, przecież to jest niesamowite, fajnie wszedłeś, naprawdę, ufaj mi, to było niesamowite wejście. Ja mówię, no wszedłem te 20 minut, jakiś tam impuls dałem, ale tak naprawdę nic nie zmieniłem. 0-0 się skończył mecz i wszystko. Wiesz, może było tak, że ten mecz w tej drugiej połowie tak trochę przygasł i po moim wejściu trochę gdzieś tam ruszyło, może to to na tak, pewno. No sera, ciao. Bene te. Grazie.
A on przedtem kibicował Interowi, nie? Jak oglądaliśmy, ale teraz widzę, że zmienił Od szybko. 5 minut jestem kibicem Milanu. Już Już ten Inter Inter Ale już jakie memy wjechały, już taki wiesz, że Janusz już jest, ten Janusz Nosacz w koszulce. tak, to też wiedziałem. Ja te Dobra, Janusze wiesz, mnie no. rozbrajają. Czewczenko to był słaby tam szybko. Nie, najlepsze było, wiecie co? Grażyna. Teraz jak będzie syn, to ma na imię Milan. Ciekawe, czy wiesz, ilu Polaków było w Milanie i kto? Bartek Salomon, ale nie zadebiutował. No. Nikt nie zadebiutował. Nikt nie zadebiutował. Miśkiewicz, bramkarz. Tak. Bargiel. Bangiel, Przemek. Jesteś, no. A my życzymy, żeby te pistolety cały czas były naładowane, żeby odpalały co kolejkę. Są gotowe, są gotowe. Zobaczymy nie myślisz w nad najbliższym czasie. Nad Nowocieszyną? Nie, no już firma, to już firma.